Skąd pomysł na powołanie konsorcjum FP Space? Zebrały się 3 firmy, które łączą marzenia. Marzenia o tym, żeby swoją cegiełkę dołożyć do eksploracji kosmosu i przetwarzania danych z kosmosu. No i każda coś ma do wniesienia. Ze strony FP, której ja reprezentuję, chodzi o przetwarzanie danych satelitarnych. My jesteśmy dobrzy w przetwarzaniu danych. W dzisiejszych czasach jest ich coraz więcej i odpowiednie algorytmy związane ze sztuczną inteligencją, z uczeniem maszynowym pozwalają z tych danych coś fajnego wydobyć i dać użytkownikowi prawdziwą wartość. Jest wreszcie Couple Labs, który wnosi ten segment tak zwany upstreamowy, czyli ta nasza infrastruktura kosmiczna, satelita, komunikacja z satelitą z Ziemi i wreszcie FP Instruments, który jest spółką dostarczającą elektronikę. Proszę powiedzieć, z tych danych, które FP przetwarza, korzyść dla ludzi jest? To zależy od branży. Jako przykład mogę podać monitorowanie jakości powietrza, czy szerzej jakości wód powierzchniowych. Także obszar ochrony środowiska, monitorowania jakości środowiska, coś co jest interesujące na przykład dla samorządów, to jest coś, w czym się specjalizujemy i na czym się znamy. Ale są inne. Geologia, leśnictwo, rolnictwo. Ilekroć mamy do czynienia z monitoringiem dużego obszaru, mamy szansę na tym obszarze coś więcej wykryć. W przypadku rolnika może być zainteresowany przesuszeniem pola, nawodnieniem pola, wielkością plonów. To są wszystko informacje, które dane satelitarne fajnie wspierają. Kosmos, a szczerze mówiąc astronomia są bliskie Panu od dawnych czasów. Proszę coś o tym powiedzieć. Tak, to zawsze mówię, że jest to jakaś taka moja pasja i moje inżynierskie serce na pewno odżyło w ostatnim czasie. Początek FP, to mało kto pamięta, to był Sky Navigator, oprogramowanie, którego zadaniem było szukanie obiektów niegwiazdowych na obrazach nieba. No i przyznam szczerze, że nie sądziłem, że po kilkunastu latach branża kosmiczna znowu się pojawi w moim życiu. Ja osobiście mocno jestem za tym, żeby człowiek dalej w to wszedł, żeby postęp naszej cywilizacji nawet był związany z eksploracją kosmosu i poprzez zaangażowanie w projekty dla Europejskiej Agencji Kosmicznej w tej chwili, czy też nasze zaangażowanie w komputer pokładowy satelity PWSat-2 jestem w stanie do tych swoich pasji już teraz na poziomie zawodowym, firmowym wracać. Schodząc z gwiazd na Ziemię, przemysł kosmiczny to także pieniądze i Polska ma szansę z tego rynku także ugrać coś dla siebie. Jaką Pan widzi rolę dla spółek w konsorcjum w ramach tego rynku new space'owego? Są 2 obszary, które są interesujące na poziomie biznesowym. Polska w 2012 roku weszła do Europejskiej Agencji Kosmicznej i siłą rzeczy część projektów, czyli biznesu z tego tytułu do Polski wróci. Mając kompetencje związane z przetwarzaniem danych satelitarnych, mając kompetencje związane z technologiami tymi upstreamowymi, kosmicznymi, jesteśmy gotowi na to, żeby z tych projektów korzystać, żeby brać udział jako konsorcjanci, jako liderzy konsorcjum. Jest to aspekt, który myślę będzie się dalej rozwijał i tutaj w ramach konsorcjum dysponujemy know-how, zespołami inżynierów, którzy są w stanie powalczyć. Jest wreszcie sektor tak zwany new space'owy, czyli ten sektor komercyjny, który się dynamicznie rozwija od około 5-10 lat. No i mówimy o globalnej konkurencji. Dysponując technologiami na światowym poziomie, a sądzę, że te zespoły są w stanie takie technologie budować, możemy powalczyć o kawałek tortu tego prywatnego, zasilanego kapitałem prywatnym. Dziękuję. Proszę się przedstawić. Jarosław Czaja, założyciel i szef Future Processing.